Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Jak karnawał to karnawał. Internet zapełnił się przepisami na wszelkiego rodzaju ponczunie i faworki. Postanowiłem, że też dodam coś od siebie w tym temacie, dlatego zapraszam Was na puszyste pączki wypełnione drzemem z róży i oprószone cukrem pudrem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie jest Wasze ulubione nadzienie w pączkach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych kefirowych pączków zaczynamy od produktów suchych. Do misy robota wsypuję 500 g mąki pszennej, 30 g drobnego białego cukru, 7 g drożdży instant oraz 3 g soli. Składniki krótko mieszam za pomocą rózgi tylko do równego rozprowadzenia. Następnie dodaję do nich 250 g lekko podgrzanego kefiru i 3 żółtka. Kefir powinien mieć mniej więcej temperaturę ciała. Nie podgrzewajcie go zbyt mocno, żeby nie zabić drożdży. Jeśli macie pod ręką świeże drożdże, jak najbardziej możecie ich użyć. Pamiętajcie tylko o przygotowaniu zaczynu. Po prostu dodajcie je do ciepłego kefiru razem z cukrem, wymieszajcie i odstawcie na około 15 minut w ciepłe miejsce. W robocie montuję hak do ciasta drożdżowego, włączam niskie obroty i powoli zaczynam mieszać składniki ciasta. Następnie dodaję do niego 30 g rumu i 60 g rozpuszczonego, wystudzonego masła. Po dodaniu tych dwóch składników ciasto wchłonie całą mąkę i powinno utworzyć w miarę jednolitą masę, która po chwili stanie się na tyle miękka, że zacznie się kleić do ścianek misy. Wtedy zwiększam obroty robota na średnie. W ten sposób wyrabiam ciasto przez około 15 minut, aż stanie się lśniące i prawie przestanie się kleić do rąk. Od czasu do czasu warto zatrzymać pracę robota i zebrać ciasto ze ścianek misy. Odrobinę ułatwi to wyrabianie. Po około 15 minutach sprawdzam, czy ciasto jest gotowe. Jeśli czujecie, że tylko delikatnie klei się do dłoni, możecie zatrzymać wyrabianie i przełożyć je do lekko naoliwionej miski. Ja przykładam je jeszcze na delikatnie podsypany mąką blat i bardzo krótko wyrabiam. Chodzi tylko o to, żeby je poczuć. Odpowiednio wyrobione ciasto powinno być tak jakby mokre w dotyku, ale nie kleić się do dłoni. Myślę, że w trakcie przygotowania pączków zrozumiecie, o co mi chodzi. Kiedy jestem zadowolony z konsystencji, formuję ciasto w kulę i przekładam je do lekko naoliwionej miski. Z olejem absolutnie nie przesadzam. Używam go około łyżeczki i rozprowadzam po ściankach naczynia za pomocą pędzelka. Po przełożeniu ciasta do miski smaruję jego wierzch odrobiną oleju, dzięki czemu nie będzie wysychać w trakcie wyrastania. Miskę szczelnie zamykam folią spożywczą i odstawiam ją w ciepłe miejsce do podwojenia się objętości ciasta. U mnie zajęło to około godziny w piekarniku rozgrzanym do 35 stopni Celsjusza. Wyrośnięte ciasto przekładam na podsypane niewielką ilością mąki blat i delikatnie wybijam z niego powietrze, jednocześnie rozprowadzając ciasto w płat o grubości około 2 cm. Możecie użyć do tego wałka, ale uważajcie, żeby nie rozwałkować ciasta zbyt cienko. Wtedy pączki mogą być puste po usmażeniu, a nie o to nam przecież chodzi. Z tak przygotowanego ciasta wycinam krążki o średnicy 7 cm. Używam do tego opruszonej w mące foremki do ciastek, ale nada się do tego też szklanka po nutelli lub kubek w zbliżonym rozmiarze. Foremka ma jednak tę zaletę, że ma ostry brzeg i nie zgniata ciasta przy wycinaniu. Z tej porcji ciasta powinniście uzyskać około 15-16 pączków. Wszystko zależy od tego, jak równo rozprowadzicie ciasto. Uformowane w ten sposób pączki układam na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i przykrywam je folią spożywczą, żeby nie wysychały w trakcie rozgrzewania oleju. Olej roślinny rozgrzewam do 175 stopni Celsjusza. Warto wspomóc się przy tym termometrem, choćby po to, żeby stale kontrolować jego temperaturę. Jeśli olej będzie za gorący, pączki bardzo szybko się spalą. Jeśli za zimny, będą mocno nasiąkać tłuszczem. Do naczynia wkładam po 3 pączki naraz i smażę je po 3 minuty na stronę. Zaczynam od tych, które wycinałem jako pierwsze, dzięki czemu pączki wycinane na końcu mają odrobinę więcej czasu na podrośnięcie. To sprawi, że będą równie puszyste jak te pierwsze.
Gotowe pączki wyciągam z oleju za pomocą łyżki cecakowej i odkładam je na wyłożony ręcznikiem papierowym talerz do odsączenia z tłuszczu i wystudzenia. Wystudzone pączki nadziewam dżemem z róży, ale kwestię nadzienia pozostawiam już Wam. Użyjcie swojej ulubionej konfitury, dżemu lub na przykład kremu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja do nadziewania używam specjalnej tylki, ale jeśli nie macie takiej pod ręką, zróbcie w pączkach niewielki otwór za pomocą patyczka do szaszłyków i nadziejcie je przy pomocy rękawa cukierniczego lub woreczka strunowego. Na końcu, kiedy nasze pączki są już całkowicie wystudzone, obficie posypuję je cukrem pudrem. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie też skąpać je w lukrze. Pamiętajcie tylko, żeby robić to, kiedy są jeszcze delikatnie ciepłe. Na tym etapie pozostaje nam już tylko świętować karnawał. Nasze kefirowe pączki są gotowe do podania. Można się częstować. Pączunie wyszły idealnie wysmażone i puszyste. Dodatek rumu sprawił, że ciasto ani trochę nie nasiąknęło tłuszczem, a dżemik przyjemnie wypełnił bąble powietrza powstałe w trakcie wyrastania i smażenia. To co? Lecimy postować memy z Alem Poncino? Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!